Czemu? Bo wygląda zajebiście. Karbonu ma dużo, ale się zepsuł. Siema, w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam samochód ze światowej topki tuningowej. Przed Wami Supra Mateusza. Dobra, więc witamy się z Mateuszem, siemanko. No i od razu na wstępie powiedz mi, co my tutaj mamy. 93 rok, Toyota Supra MK4, prowadzona z Japonii do Wielkiej Brytanii w roku 2002. Rozpoczęła swój żywot jako wolnossak w automacie, czyli ta taka najuboższa wersja, powiedzmy. Ona jest Anglikiem czy Japońcem? Pewien Anglik ją sprowadził sobie z Japonii prywatnie w 2002 roku. Później miała bodajże 3 czy 4 właścicieli i następnym jestem ja od roku 2017. A w jakim stanie ją kupiłeś wtedy? Była w całkiem niezłym stanie. Można powiedzieć, że jak chłopaki pierwszy raz ją zobaczyli, kiedy przyprowadziłem ją do Polski, żeby ją zbudować, to powiedzieli, że naprawdę fajny egzemplarz mi się trafił. Natomiast body kit był podobny do tego, który mamy dzisiaj. Okej, czyli ona już była w jakimś body, to nie był stok. To nie był stok, był to fake Redox, ale w wersji takiej slim, powiedzmy, czyli o co chodzi? Ona miała na początku front zderzak Redoxa, bez tego lipa karbonowego, który tutaj widzimy, bez kanarców, bez wszystkich dodatków. Okej, czyli już pierwszy etap tego samochodu już powiedzmy był podstawą do tego obecnego, który widzimy tutaj, tak? Był tego takiego rodzaju podstawą, natomiast jak ten projekt się później potoczył i do jakich rozmiarów urósł, Do tego za chwilę przejdziemy. Można powiedzieć, że No tak. była to taka zakąska, którą postanowiłem udoskonalić, ulepszyć i rozbudować w każdym calu. Dobra, to jeszcze mi powiedz, na pewno wszystkich ciekawi, dlaczego wybrałeś akurat Suprę? Dlaczego Supra? Jest to ciekawa historia związana z moim kolegą z Anglii, również Polakiem. W tamtym czasie miałem Hondę Civic EPS 2004 roku, która też była dosyć solidnie pomodzona. Można powiedzieć, że w ciągu 2 lat przeszedł 2 swapy. Pierw było to K20, a później na końcu skończył swój żywot jako K20-24 Frankenstein. Też jak na tamte czasy to tak porządnie. Fajny samochód. Nie jeden Hondziarz w tamtych czasach o K20 pod maską marzył, nie? Oczywiście, No to oczywiście. trzeba Zawsze przyznać. starałem się, podchodzić do samochodów swoich kompleksowo. Jeżeli miałem jakąś wizję swojego samochodu, którym chciałbym jeździć, to nigdy nie chciałem, żeby to był taki format jednowymiarowy. Okej. Zarówno tak jak ta Supra zaczynała jako taki, powiedzmy, podstawowy model, tak samo i Civic zaczynał jako podstawowy model, 101 koni, a nagle urosło do 270 w wolnossaku i tam to fajnie chodziło, nie? Na początku Civic był statikiem, skończył jako air-ride. Supra, powiedzmy, nie poszła w tym kierunku, żeby pójść na air-ride, bo poprzez Civica nauczyłem się pewnej rzeczy. Kiedy jeździłem nim na statiku, tylko i wyłącznie, wiadomo, że było trudniej, natomiast było dużo więcej przyjemności z jazdy, to jest ciekawe, nie? Bo mając samochód Suprę, trzeba mieć, przyznaję Ci, jaja, żeby po pierwsze, pociąć budę z Supry, po drugie, uwalić ją tak porządnie na glebę i jeszcze jechać tą Suprą i trzeć tym wszystkim, po asfalcie, nie? Wiesz co, być może przez pryzmat tego, że właśnie zaczynała jako wersja podstawowa, a nie była to jakaś wychuchana GTE z manualem, z winu i tak dalej, którą można by sprzedać w przyszłości jako klasyk za grube pieniądze. Może to też jakoś tak popchnęło mnie do tego, że... na Ciebie, że tak, że nie bałem się. No, dokładnie. Nie bałem się, mimo to, że może to brzmieć śmiesznie, bo jak spojrzysz na to, ile pieniędzy wylądowało w tym samochodzie, to mógłbym sobie kilka takich GTE w manualu kupić za to. Ile Cię wyniosło, jeżeli możesz zdradzić wtedy? Kurczę, no wtedy kupiłem ją za coś, co by było równowartością około 45-43 tysięcy złotych. To grubo. Tak, ale to był, to była podstawa na rotach i na fake bodykicie, nie? Za taką nie znajdziesz, pieniądze, nie nawet znajdziesz. za 2 razy tyle mi Nie znajdziesz, zwłaszcza, że nie była jakoś zmęczona, natomiast w podobnej cenie, wtedy w podobnych pieniądzach mogłeś kupić Supry zarówno z hardtopem, jak i z aerotopem. W Anglii mówią aerotop, a my na to mówimy targa po prostu. Natomiast ta, która mi się trafiła, naprawdę poprzez jej stan skusiła mnie do tego, żeby się na nią zdecydować. Zawsze mi się podobały samochody ze ściąganym dachem. Niezależnie, czy to była właśnie targa, czy to by był pełny kabriolet, jak w niektórych modelach. Ale jak wspomniałeś, wcześniej miałeś Civica, nie? Teraz masz Suprę, więc cały czas jakby obracasz się w tej japońskiej motoryzacji. Tak. I dokładnie jeżeli chodzi o historię z Civiciem, jak się go pozbyłem i jak przeszedłem na Suprę, było to właśnie zmotywowane tym, że ten kolega z Anglii miał Aristo do driftu z 2JZ właśnie. W momencie, w którym mnie przewiózł poprzednim swoim samochodem Skylinem z RB25 i dał mi go poprowadzić, no to też już... To zmieniło mój światopogląd. No tak, uśmiech na pewno się pojawił. Wywróciło się... Słuchaj, pierwszy raz, kiedy zredukowałem bieg i poczułem, jak tyłek leci w lewo lub w prawo,
gdy boost wszedł, no to po prostu wtedy zmienia się twój światopogląd. To teraz mi powiedz jeszcze, dlaczego wybrałeś akurat taki styl? Chodzi mi głównie o stens. Stens. Generalnie wzięło to się z tego... No wiesz, bo tutaj znowu możemy się rozwodzić, wiesz? nie? Że jedni wolą jakieś rajdówki, inni wolą tam, powiedzmy, nie wiem, taki casual. A ty wybrałeś stens. Czemu? Dlaczego? Był to kolejny przypadek z serii totalnych przypadków. Kiedy kupiłem Civica, nawet nie miałem zamiaru go robić w stylu stance, tego, który poprzedził Suprę, ale to co, tak? przypadkiem go tam na glebę walnąłeś? Wiesz, jak to się stało? Był taki chłopak z Krakowa, dalej jest, no w sumie. Pozdrawiamy Marka, Marek Diups, który jeździł tutaj kiedyś po Krakowie takim słynnym żółtkiem. Był pierwszym gościem z Krakowa, który jeździł tak nisko, można powiedzieć. To był EP, tylko w dieslu. Przez to, że jego samochód wyróżniał się na tle innych samochodów, które były z reguły robione, wiesz jak to, w stylu Hondy. I było to czymś świeżym na scenie, zwłaszcza w tej grupie hondziarskiej. Jeżeli widzisz 30 czy 40 podobnych lub takich samych samochodów, po pewnym czasie ci się to opatrzy, nie? A to było coś świeżego i chciałem pójść w tym kierunku, żeby zrobić coś ciekawego, coś, czego nie widzisz na co dzień. Między innymi dzięki temu gościowi zajawiłem się na styl stensowy. Powiedział mi kiedyś takie śmieszne zdanie: dopóki nie pojedziesz pierwszy raz na glebie swoim samochodem, to nie będziesz wiedział, jak to smakuje, a później się już z tego nie wyleczysz. I faktycznie, już będąc w Anglii, kupiłem sobie gwint do tego Civica, najtańszy jaki był tam, nie wiem, za równowartość powiedzmy 1000 zł czy coś koło tego. Na sam dół? Na sam dół poszło. No i faktycznie, jak zobaczyłem, jaka jest frajda z jazdy tym tak nisko, chociaż większość ludzi tego nie rozumie, bo pewnie sobie pomyślą, no tak, wiadomo, co może być fajnego w jeżdżeniu tak nisko, że masz problem gdziekolwiek wjechać. Ale faktycznie trzeba się takim wozem przejechać. Jest w tym coś magicznego, nie? No ale tutaj wiesz, no trochę tak połączyłeś, tak bym powiedział. Ty tu masz napchane tam też tej mocy i to się trochę kłóci, nie? Ten typ stens plus 600 koni, no to wiesz, gdzie to wykorzystać, powiedzmy, na tym stensie? Nie da się tym pojechać na 100% wszędzie, natomiast jeżeli się już do tego przyzwyczaisz i wiesz, na co sobie możesz pozwolić i powiedzmy przede wszystkim znasz drogę, po której się poruszasz, to jesteś w stanie sobie dać na tyle frajdy, że i tak przyciśniesz ten samochód do maksimum możliwości. Dobra, to przejdźmy już do auta. Co to jest za koło? Co to jest za koło? Jest to bardzo ciekawe koło, mianowicie jest to Nismo LMGT2. Z Nissana. Z Nissana, tak. W Toyocie. Z Nissana w Toyocie, na 4 Czemu? śrubach. Czemu? Dlaczego? Bo wygląda zajebiście. Nie no, wygląda zajebiście, to prawda, no. I jest to bardzo, powiedzmy, szanowane koło. Znaczy, jest to legendarny wzór. Rare, nie? Trochę. Trochę rare, tym bardziej w tym PCD. I zaraz pewnie zapytasz, dlaczego 4 śruby. Ano dlatego, że po prostu te koła... Ale masz otwory na więcej. No bo właśnie LMGT tak wychodzą i się niektórzy śmieją, że wyglądają jak Rota, tak? Że masz 10 dziur czy że coś. Multi-rozstaw o jakiś Chińczyk, nie? A po prostu LMGT mają tyle nawiertów. Jak spojrzysz sobie LMGT 1, 2, 3 i tak dalej, 4, wszystkie właśnie tak wyglądają. Tak po prostu Nissan to robił, nasz Nissan. Race to robił dla Nissana, nie? A jakie to są szerokości? Szerokości są 18×12 z przodu i 18×14 z tyłu. A ile rantu samego w sobie masz? 8 cali z przodu, 10 cali z tyłu. ET minus chyba 40 z przodu, minus 50 z tyłu. Tak tylko napomknę, ja 8 cali to mam całe felgi w moim Evo. Tak dla porównania, nie? A on ma tyle trochę wiaderka, można dzieci chować w środku, nie? Czemu takie koła? To jest jakby ten setup taki docelowy, który chciałeś właśnie? Tak naprawdę te koła również były nieplanowane i to również był kolejny przypadek z serii przypadków. Marcin, właściciel Supra Workshop, pewnego dnia podesłał mi dla zajawki licytację tych kół. Były one zlokalizowane w Norwegii i po prostu gość, który budował drift car, miał plan, żeby sobie w nich driftować, latać bokami. Takie felgi sobie zbudował. Natomiast wydaje mi się, że stwierdził, że po prostu są za szerokie dla niego. Okej. Ale one były od razu z tymi rantami? W sensie tak. To jest dokładnie to koło przód i tył takie, jakie on sprzedawał? Te koła, jakie widzisz tutaj na samochodzie, one tak przyszły poza hardwarem. Wszystkie śruby tytanowe zostały sprowadzone przez znajomego Konrada. Chciał jeszcze ktoś na driftowóz założyć, to już w ogóle tam... I były w całkiem niezłych pieniądzach. Powiem Ci szczerze, że chyba taniej je kupiłem, niż musiałbym dać za jakieś tam podstawowe SL-ki, nie? Musiałem chwilę na nie poczekać, ponieważ import z Norwegii nie był łatwą sprawą. Zajęło to trochę czasu. Nie no, w tym setupie no to... Natomiast opłacało się czekać, no, nie? Oczywiście, że tak. Ponieważ tak szerokich... A kiedy je kupiłeś? Nie widziałem nigdy. Kiedy to było? To było gdzieś w okolicach chyba 2020 albo 2021 roku. To nie aż tak strasznie dawno temu. No i za felgi wyłania się wielki zacisk. Co to masz za hamulce? Jest to Wilwood TC6 z przodu, zacisk, który był projektowany do kół od 19 cali wzwyż.
a jak widzisz, ja mam rotory 17, a felgi 18, więc nie była to łatwa sprawa, żeby to wszystko tutaj zmieścić. Chłopaki się nieco musieli napocić z fitmentem, właśnie, żeby to wszystko weszło. Ten zacisk tam się mieści, bo on tak widzę, tak kurczę, No mieści się jest, nie? na włos. Do bębna też jest ok, natomiast dzięki temu, że felgi są customami ze step lipem, czyli de facto rotor jest 17, ale barele i lipy są 18, to one nieco odchodzą tam do zewnątrz i to umożliwiło w jakiś sposób upchanie tego. Tarcze bodajże są 360 z przodu i 355 z tyłu. Jak większość rzeczy w tym samochodzie to jest full custom, adaptery wykonał kluczyk z K-Tune, zaciski były fitowane właśnie na jego adapterach, no i hamuje to całkiem godnie. Nie ma na co narzekać. A te jeszcze przy okazji, jak tu jesteśmy, no to wszystkie te śrubki, które masz łączenia, one też są tytanowe? Tak, wszystkie, generalnie w tym samochodzie, nie tylko w felgach, ale możemy już powiedzieć z grubsza, zarówno tutaj, tak, tutaj, widzę tutaj, wszędzie różne wszędzie. elementy. Tak, zarówno pod maską jest tak samo zrobione i we wnętrzu również. Nawet przy baku paliwa, przy wlewie, wszystkie śrubki są tytanowe. Każdą śrubeczkę, jaką tylko używałeś, musiała być wymieniona na nową tytanową. Wszystko tytan. Później jak otworzymy maskę, również zobaczysz, że cały jest wystrojony tytanem. Nawet shifter, nawet kierownica, wszystko było zamawiane tytanowe, nie? To powiem, wykosztowałeś się na pewno. Oj, wykosztowałem się więcej niż bym chciał, natomiast jeżeli szliśmy już spójnie z wizją samochodu, gdzie kolorystyka, którą ustaliłem na początku projektu, ma być spójna, ma nie być nic pstrokatego, czyli po prostu chodzi o to, że kolor samochodu również został wybrany tak, żeby karbon naturalnie się w niego wpasowywał. Żeby się nie wyróżniał jakoś strasznie, tak? Tylko to jest na takiej zasadzie, że podchodzisz do samochodu i z bliska widzisz, o wow, ile karbonu i tak dalej, a z daleka widzisz, że to wszystko jest spójne. Nie jest tak, wiesz, na zasadzie, że żółty samochód i karbon, tak, czy rozumiem. Nie wiem, miętowy samochód i karbon, tylko tutaj mamy to wszystko. Czyli nie tak chciałeś, żeby ten karbon jakoś się wyróżniał na tle całego, wiesz, auta? Wiesz co, nie miałbym nic przeciwko, jeżeli by to fajnie wyglądało w danej kolorystyce, natomiast ja sobie uwidziałem w ten sposób, żeby to wszystko tak właśnie zlewało się ze sobą i tworzyło taką jakby spójną całość, która nie gryzie się ze sobą. Bo jak zauważysz, że jak podchodzisz z dalsza do samochodu, to nawet nie widzisz, że ta maska jest karbonowa, dopóki nie zbliżysz się lub słońce nie pada na nią pod odpowiednim kątem. Nie, no bo ten lakier jakby tworzy właśnie tą spójną całość, o której mówisz, nie? To wygląda to dosyć naturalnie, lakieru, i taki nie? był plan i również poszliśmy we wnętrzu tak samo, żeby kolorystyka była spójna, również nici wybieraliśmy w odpowiednich kolorach, multum karbonu, żeby to się spasowało, no i również poszliśmy za ciosem z tytanami. A co to jest za kolor, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć? To jest 46G z Mazdy. Z Mazdy? Tak, z palety Mazdy. Mazda miała zawsze taki fajny sznyt, jeśli chodzi o malowanie swoich samochodów i stwierdziłem, że akurat do karbonu ten by mi fajnie pasował. Powiedziałeś na samym początku, że to jest pakiet Redox. Jest. Co w ten pakiet wchodzi? Czym jest ten Redox? Można powiedzieć, że na tym aucie masz Redoxa jeszcze bardziej zaawansowanego niż standardowy Redox, ponieważ za chwilę Ci powiem o tych dodatkach, których nie ma w Redoxie. Natomiast jeżeli chodzi o pakiet Redox, mamy przednie overfendery, przedni zderzak, kanarcy, przedni splitter tutaj z takimi trójkątami również wykonanymi z karbonu. Tu od razu trzeba wspomnieć, bo nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale to on jest poszerzony, nie? On jest poszerzony i jest poszerzony o 3 cm na stronę z przodu i po 5 cm na stronę z tyłu. No właśnie, jak patrzysz na niego, wiesz, tak od boku, to pomyślałbyś, kurde, no nie wygląda jak poszerzony, nie? W sensie, no jest szeroki, ale pomyślałbyś, że taki wychodzi w serii, nie? W Redoxie oryginalnie jest tak, że właśnie przednie overfendery są na gładko, a tylne są na nitach. Natomiast ja patrząc, im dłużej patrzyłem na zdjęcia tych Supr z Redoxami, tym dłużej się utwierdzałem w tym, że chciałbym może swojego zrobić na gładko. Dlaczego? Dlaczego powinien być gładki przód, a na nitach tył? Właśnie. I to jest, dla mnie to było tak niespójne, kłóci, nie? a jedną z zasad właśnie tego projektu jest to, żeby wszystko było ze sobą spójne, żeby nic się nie wyróżniało bez sensu. Z boku mamy tutaj tak zwane air divertery, to jest ta karbonowa część tutaj przed progiem, jest sam w sobie próg. Tylko, że tu masz jakby cały próg, czy tu masz jeszcze dokładkę osobną? To jest jeszcze dokładka i to jest również część bodykitu Redoxa, ten karbonowy dodatkowy próg. To jest taki jakby ekstra, który możesz sobie zamówić, kiedy robisz własną kompozycję bodykitu, jak zamawiasz ją ze sklepu. No i właśnie zdecydowałem się, żeby wziąć wszystko, co było możliwe. Shut up and take my money. Czyli mamy tutaj wszystkie... Czyli po prostu wlazłeś na sklep i do koszyka wrzuć wszystko. Tak, wrzuć wszystko jeszcze w wersji karbonowej, która była najdroższa i miałem mega szczęście, bo 2 miesiące po tym, jak kupiłem swój bodykit i już był w drodze do mnie, a raczej
po 2 miesiącach to jeszcze chyba go robili. Dali ogłoszenie na stronkę, że ze względu na rosnące koszta wyprodukowania części z karbonu, oni już nie będą wypuszczali bodykitów w wersji karbonowej, tylko samo FRP. Także można powiedzieć, że wyrobiłem się na farta w ostatniej chwili. Jeżeli spojrzymy dalej na samochód, to jest również część bodykitu Redoxa, jest to lip na klapę bagażnika. Jest również dostępny lip taki malutki karbonowy na klapę bagażnika na sam dół, tutaj gdzie mamy takie wybrzuszenie. Natomiast u mnie to nie było potrzebne, ponieważ siadło takie wielkie skrzydło. Tak. Dyfuzor tylny jest to produkcja firmy Twinsy, która pochodzi z Peru bodajże, z Ameryki Południowej. Robią bodykity do samochodów i robią naprawdę fajnie wyglądające bodykity. Co do tego dyfuzora z Peru, to jest jeszcze ciekawa sprawa, ponieważ one nie wychodzą w karbonie, a tutaj mamy do czynienia z dyfuzorem nie pokrytym karbonem FRP, tylko to jest w pełni karbonowy dyfuzor, to jest odlew z karbonu, ponieważ co zrobiliśmy? Kupiliśmy oryginał, chłopaki zrobili z tego formę, zamówili u gościa, który zajmuje się produkowaniem części karbonowych. On im zrobił tą formę, odbił ładnie dyfuzor i jest w pełni karbonowy dyfuzor Twinsy. W takiej wersji, w jakiej nawet nie wychodzi w firmie. Dodatkowo przy rejestracji masz też element karbonowy po boku. Nie wiem, jak to się nazywa w języku polskim, natomiast Anglicy na to mówią number plate garnish. To są jakieś takie uzupełnienia tutaj tylnej tablicy rejestracyjnej. Urozmaicają zderzak trochę. Taka część wychodziła OM-owo z Toyoty i to jest po prostu odbitka zrobiona w karbonie z oryginału toyotowskiego. A lampy? Bo lampy też seryjne nie są. Lampy jest to custom. Jest to znana, ceniona firma z Tokio, z Japonii, Carshop Glow, która zajmuje się właśnie, specjalizuje się w tego typu lampach. No bo przeważnie, nie wiem jak akurat w tej firmie, ale przeważnie na przykład do Evo masz różne wzory tych lamp. Tutaj też miałeś do wyboru rzeczywiście, jaki konkretnie wzór mają wyświetlać te LEDy? Tak, masz do wyboru, ponieważ jest ten styl, który ja mam, czyli LEDy idą praktycznie przez całą lampę i one się świecą z reguły w takim półkolu. Takie podłużne, nie? Wsteczny masz zwykły pasek. Tak, po środku. A jeśli chodzi o stopy i zwykłe pozycyjne, to są to właśnie takie półkola. A można również zamówić w takim klasycznym suprowskim stylu, że są 4 kółeczka, które też Ci się świecą. I to takie LEDowe. Tak, to dokładnie. też fajne, takie wyświetlane. Powiedz mi, a co to jest za wydech? Bo wydech też się wyróżnia. No, zdecydowanie się wyróżnia, nie tylko jeśli chodzi o walory słuchowe, ale też wyglądowe. Jest to chyba najbardziej rare część w tym całym samochodzie, ponieważ jest to oryginalny wydech tytanowy w całości Maxa Orido, czyli również Redox. Ich wyszło niewiadoma liczba, była to bardzo limitowana seria, mogło wyjść kilka lub kilkanaście sztuk. Ultra ciężko dostępny, No dlatego właśnie, że one były sprzedawane tylko na japoński rynek. Ale jak udało Ci się w ogóle, dostać ten wydech, że on jest tutaj w Polsce, nie? Na Twoim wozie? Jako że od wielu lat jestem wielkim fanem Maxa Orido, Keiichi Tsushi, Nobuteru Taniguchi, ponieważ naoglądałem się po prostu wiele odcinków Best Motoring, zostałem wielkim fanem tych kierowców i również to też pogłębiło moją miłość do japońskich samochodów. Obserwuję go zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku i pewnego dnia po prostu wrzucił post, na którym ogłosił, że jest wypuszczana bardzo limitowana seria wydechów sygnowanych jego imieniem i nazwiskiem i również będzie to podchodziło pod pakiet Redox do Supry. Stwierdziłem, że akurat poszukując wydechów takiego finalnego do swojego projektu, no chciałbym taki mieć. Że każdy, kto jakby się zgłosi, może kupić ten wydech wtedy? Tak, tylko musiałeś mieszkać w Japonii. I to był, jak to wykombinowałeś, bo dalej to nie tłumaczy. Jest taka firma, która nazywa się Nengun Performance. Skontaktowałem się z tą firmą po angielsku na ich maila. Zapytałem się, czy byłaby możliwość ogarnięcia takiej wysyłki do Europy. Oni za kilka dni odpowiedzieli mi, że jest taka możliwość, że skontaktowali się ze sklepem Maxa i mają 3 ostatnie sztuki. Nie zwlekałem dużo, w ciągu 2 godzin następnych wypełniłem cały formularz. Take my money, nie? Tak to było, jak na memie. Shut up and take my money. Dobra, to jeszcze mi wspomnij teraz, jak już tył mamy omówiony, to jeszcze mi powiedz coś na temat tego skrzydła. Skrzydło jest to APR GT500 w najszerszej specyfikacji, która była możliwa do wzięcia. Można powiedzieć, że krańce skrzydła akurat zlewają się z końcem overfenderów tylnych, które są najszerszym punktem samochodu. Bo jakby i na nie tym była mi zależało. poszerzona, to by było szersze skrzydło. Zgadza się. Nie no, skrzydło też robi robotę mega. Zawieszenie. Co tu mamy za zawieszenie? Zawieszenie. Wspomnij od razu od tego, Static czy R? Static Plus. Co to znaczy? Ja to tak nazywam. Zaczęło się od gwintu HSD, który zakupiłem, chyba to była moja pierwsza modyfikacja w tym samochodzie. I uzupełniliśmy to aircapsami firmy Stance Parts, które sprawdzają się świetnie. Co ciekawi mnie, jak rozwiązaliście sprawę z wlewem. Przeważnie masz body i ta klapka jest, ale jest tam wepchnięta powiedzmy do środka, nie? A u Ciebie idzie mimo wszystko dalej tutaj z budą. Możesz łatwo w ten sposób rozpoznać, kto ma oryginalnego Redoxa, albo przynajmniej overfendery tylne, a kto ma podróbkę po tym, że żadna firma, która robi odbitki,
nie robi właśnie tutaj wypełnienia klapki do zbiorniku paliwa. A oryginalny Redox ma to i jest to rozwiązane właśnie w ten sposób, dlatego tutaj jest tak wcięte pod kątem, że możesz po prostu otworzyć sobie, zatankować samochód. W kopiach masz po prostu zostawioną dziurę, gdyż jeżeli oni by odbili krzywo tą odbitkę tutaj, nie byłbyś w stanie na tyle otworzyć swojego wlewu paliwa, żeby zatankować samochód. Okej. Bo jest to poszerzone tyle samo, co fajna Fender. ciekawostka. Nie wiedziałem, że akurat, że oryginały mają, wiesz, tą klapkę w ten sposób, a... Dobra, to przejdźmy jeszcze do środka, bo widzę, że w środku też nieco zostało zrobione. To powiedz mi, bo widzę, że na pewno, że oprzycie. Na pewno nie wyglądało to tak i raczej to był japoński plastik czeszczący. I kolorowa szmatka, nie? Tak, wypłowiała już taka. Tak, się spodziewam, że tak właśnie wyglądało, więc powiedz mi, co to masz za oprzycia? Są to oprzycia wykonane przez firmę bodajże z Trójmiasta, jest to firma Tapcar. Mogę polecić, bo naprawdę wykonali fajną robotę. I tutaj też jest jakby na Twój wzór, im podałeś w jakiś sposób, jaka ma być nić i użyty materiał? Tak, dokładnie. Wszystkie szczegóły, szczególiki były ustalane indywidualnie tutaj ze mną. Jest to kombinacja, jak widzimy, skóry Nappa branej z Porsche, czy Alcantara. Aha, no bo fotele też obszywałeś, nie? Tak. Co to są za fotele? W sensie, czy to są fotele Recaro CS-y z Corsy OPC. Te, żeby było śmieszniej, są po prostu jedne z tańszych. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie ten karbon, to wszystkie części po prostu zdemontowane zostały z fotela, obite karbonem i zamontowane z powrotem. No powiem Ci, że fotele chętnie bym takie przygarnął też. Piękne są. W całkiem godnych pieniądzach można je dorwać. Szczerze powiedziawszy, to cena za same fotele to był tylko ułamek ceny, co trzeba było zapłacić za to, żeby je tak oprzeć i jeszcze obłożyć karbonem. Tak, no karbon był najdroższy, to wiadomo. Dalej widzę kierownicę, Momo chyba? Jest to Momo Prototipo, również w wersji Carbon. Kupiliśmy po prostu nową kierownicę, która jest ładnie obszyta fajną skórką od Momo. No i co? No i kazaliśmy wypróć całą tą skórę i również obszycie alkantarą, żeby pasowało do... No tak, żeby obszycia i nić pasowała do Zgadza się. reszty, nie? I również jak zauważyć, tutaj kolor nici mamy dwutonowy kolor, czyli coś typu różowego, łososiowego i niebieskiego. Tak. Dlaczego? Dlatego, żeby pasował do wszechobecnego tytanu. To też miało się wszystko zgrywać. Okej, czyli to mamy jakby nici mają sugerować tak, jak masz pozostałe śrubki, te dwukolorowe, nie? Dokładnie. Tutaj spoko, fajne, no. szliśmy konsekwentnie, jeżeli chodzi o każdy aspekt samochodu. Dalej widzę, że
masz jakąś nabę, tam więcej karbonu, jeszcze więcej karbonu, jeszcze więcej karbonu. No. Tak, zgadza się. Naba jest to limitowana naba otwierana o 90 stopni kolaboracji Likewise z Australii, z Worksbell. Planowałem sobie kupić po prostu jakiegoś standardowego Worksbella, który by sobie rozpinał sobie kierownicę i brał do domu. Natomiast w momencie, kiedy zamawiałem sobie shifter Likewise'a, zauważyłem na ich sklepie, że jest taka limitowana rozpinka akurat w kolaboracji z tą firmą, która mnie interesowała. No nie mogłem dłużej czekać, po prostu... Znowu, take my money. Tak, klik i do domu. Tutaj myślę, że często ten mem będzie występował przy tym samochodzie, po prostu take my money, ja chcę to, nie? To jak możesz jeszcze zdradzić, jak już przy tym jesteśmy akurat, ile, szacując, wiadomo, nie grosz do grosza, ale ile byś powiedział, że na dzień dzisiejszy budowa takiego samochodu dla kogoś, kto by chciał taki zbudować, by go pochłonęła? To jesteś właścicielem Supry i ile musiałbyś włożyć tam worków pieniędzy do tego, żeby ją doprowadzić do stanu tego tu? No wszystkie jeszcze pożyczyć od sąsiada, nie? Obawiam się, że przy dzisiejszych kwotach za roboczo-godziny u takich dobrych mechaników, którzy naprawdę dadzą z siebie wszystko i zrobią na top poziomie, jeżeli nie jesteś sam mechanikiem lub złotą rączką, która sobie połowę rzeczy zrobi sam, no to wtedy myślę, że musisz szacować na dzisiejsze dni coś koło 1 000 000 albo plus. Łatwo. W takim samym etapie, jeżeli byś chciał to wszystko. A wiadomo, że problemem dzisiaj by było to, że niektóre z tych części, które już tutaj mam, są właśnie już nieosiągalne, bo nie są produkowane. Czy ten setup, który widzimy tutaj już obecnie, czy to już jest gotowy, ten projekt, który chciałeś zawsze, czy jeszcze będą jakieś zmiany? I tak i nie. Żaden projekt nigdy nie jest skończony. Zawsze znajdziemy coś, co można udoskonalić, albo zawsze znajdziemy coś, co można zepsuć i trzeba będzie naprawić lub zamienić na inną część. Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt w tej obecnej formie, myślę, że on jest w 85% albo nawet 90% już gotowy. To już ostatnie proste. Że już nie ma co robić tak naprawdę. Wiadomo, no chciałbym szybszą skrzynię, może chciałbym coś jeszcze zrobić z mocą tego silnika, aczkolwiek jeżeli chodzi o setup stensowy, nie wiem, czy jest sens, ponieważ ten samochód na takiej glebie z kątami, naciągami i tak dalej, no daje mnóstwo frajdy i jeżeli chodzi o poziom gripu, który dostajemy z opon, mimo że są szerokie, nie wiem, czy jest sens więcej boostu tutaj ładować. Powiedziałeś mi tutaj poza kamerami, że on nie jest zakuty. Nie jest. Czyli to jest 1000 koni bez zakucia, jak to mówią, jest nie? Tak, to jest 1000 koni bez zakucia. Bez zakucia. Jak się sprawuje, nie? No bo 600 no to mimo wszystko dużo, nie? I plus jeszcze wspomniałeś, że to nie była wersja turbo, tylko turbo zostało dołożone. Turbo zostało dołożone. Gdzie on bez turbo, to nie wiem ile tam ma, ale 200 coś? 228 koni standardowo, tak pokazuje. No to zrobione katalog. jest 3 razy tyle. Zgadza się. Nie? Wydaje mi się, że jedyną rzeczą, która została tutaj z układu napędowego z serii, to jest blokada mechanizmu różnicowego, którą sobie przełożyliśmy, ale to też jest ciekawostka, bo sam dyfer jest z Lexusa LS400, a LSD właśnie przełożyliśmy z dyfra, który był tutaj standardowo. Jest to Torsen, daje radę przy tej mocy, nie narzekam na niego, a patent akurat znalazłem przypadkowo dość na jednym z forów amerykańskich, gdzie chłopaki pokazali, że da się właśnie tego Torsena z Supry wolnossącej przełożyć do dyfra Lexusa i tym sposobem sobie po prostu zmieniłem przełożenie, bo dyfer, który tutaj miałem, był bardzo krótki, on miał 4,37, a ten z Lexusa ma 3,26. No to jest różnica. Także jest to dużo lepsze na trasy. A wiadomo, taki samochód nie jest do latania po szybkich zakrętach, tylko bardziej właśnie, żeby sobie gdzieś pojechać 100, 200, 300 km, się pocieszyć tym samochodem, zrzucić dach. Dobra, jeszcze jakbym mógł Cię prosić, żebyś maskę mi podniósł, żebyśmy zerknęli, jak to tam wygląda u Ciebie. No to mówiłeś mi, że tutaj, że tu będzie brzydko, że tu brudno. No bo nie posprzątaliśmy tak szczerze, Chłopie, nie mieliśmy kiedy. To wygląda, jakbym miał tu zaraz jajko rozbić i zjeść, nie? Proszę Cię bardzo, jest jeszcze ciepły, nie? No właśnie w tym mówię, nie? Chcieliśmy zrobić cleana, ale takiego, który by jeszcze pozwalał na w miarę obsłużenie serwisowe. No tak, żeby nie chować samochodu. tych zbiorniczków wszystkich tam gdzieś nad kola, wiesz, nie upychać, tylko dalej, żeby był Bo nadal to poręczny. wygląda moim zdaniem całkiem spoko i mimo wszystko jest dużo czyściej niż było seryjnie, bo nie mamy tutaj właśnie bezpieczników, nie mamy kilku zbędnych rzeczy. Również zostało wygładzone w trakcie malowania całej komory, co się dało. Parę otworów zostało tutaj ładnie zaszpachlowanych i tak dalej, także mamy tutaj w miarę taki fajny clean look. Dołożona rozpórka TRD. Co mamy pod maską? Turbina
HP Racing to bodajże grecka firma była. To było robione, ciekawe. To było robione właśnie jeszcze w K-Tune, to w roku chyba 2018. To zanim poszła na całe malowanie, robienie body i tak dalej, to jedną z pierwszych modyfikacji właśnie było uturbienie tego silnika. Co tutaj jeszcze mamy pod maską? Regulator ciśnienia paliwa Tomei właśnie też z Japonii sprowadzony, też przez Nengun. Właśnie to była chyba pierwsza część, którą od nich zamówiłem. Tutaj mamy polskiej produkcji kolektor ssący FMIC Pro. Duży stożek od... Kurwa, jak się ta firma nazywała? Duży stożek firmy KN. Blow-off mamy oryginalnego HKS-a. Wastegate'a mamy tutaj Turbo Smarta, też oryginalnego. Akurat go wziąłem od jednego z dealerów z Anglii. Listwa paliwowa FMIC Pro również, także też wspieramy polskie firmy. A chłodnice Komputer sterujący mamy EMU, także też wspieramy polskie firmy. Czyli EQ-Mastera. Tu normalnie jest dziura i po prostu widać wiatraki, a mamy tutaj wiatrak z Lexusa IS300. Okej, czyli zakleiłeś dziurę. Można tak powiedzieć. Karbonem. Dokładnie. Karbonem i tytanem. Jak wszędzie. No, ja zaklejam taśmą albo trytytkami, on wali karbon. I co tu dużo opowiadać, no pod maską z grubsza jest tyle, nie ma tu jakichś hardkorowych modów, jest tak zrobione, żeby było w miarę czysto, fajnie, schludnie. Bardzo fajna modyfikacja tutaj wymalowana przez Marcina w Supra Workshop. Jak tutaj spojrzymy pod kątem, w trakcie słońca to się nam pięknie mieni, ponieważ pokrywa zaworowa jest pomalowana w Midnight Purple, tak samo jak rozpórka i kilka detali ogólnie na samochodzie. No tak, faktycznie. I tutaj jak popatrzysz, no bo tutaj patrząc tak od tej strony, no to wydaje się jeden kolor, ale jak popatrzysz od boku, to faktycznie... Zgadza no, się, tu jak słońce ładnie świeci, to on się mieni właśnie w tym takim kameleonie, napis z logo Supra Workshop, taki fajny smaczek. No i również korek od wlewu oleju, też TRD, również to akurat chyba z Kanady ciągnąłem albo z Ameryki. Tu jest fajny również smaczek, patyk od maski, w też pełni tytanowy. To jest produkcja japońskiej firmy Rise Japan. Nie no, mega to się zgrywa i mega to wygląda w całości. Powiedz mi jeszcze jedno takie pytanie. Czy... Jeszcze cooling plate APR Performance, żeby nie było, że zapominamy. Więcej karbonu, no. Powiedz mi, czy marzenie zostało spełnione? O, zdecydowanie tak i myślę, że moja tak jakby ambicja i dążenie do celu spowodowało to, że nawet to przerosło moje marzenia, gdyż na początku, kiedy tą Suprę nabyłem i miałem jakiś plan, żeby coś z nią porobić i mocowo i wyglądowo, nie miało to w mojej głowie aż tak chorej formy, jaką dzisiaj widzimy, nie? Narosło do tego etapu, nie? Tak, to było w ten sposób, że po prostu w trakcie budowania tego samochodu, a że budujemy już go od 7 lat i nadal go nie skończyliśmy, ta cała wizja, można powiedzieć, ewoluowała w trakcie budowania i cały czas była ulepszana i rozbudowywana. Ale to ona, że tak powiem, budowałeś ją stricte 7 lat, faktycznie, że ona stała i przez te 7 lat była budowana? Non-stop. To jest tak, że wiesz, ze sprzedaży poprzedniego samochodu miałem fundusz na to, żeby zakupić tą, którą miałem początkowo. No tak, no i kupiłeś wóz i co? I stwierdziłeś od razu wtedy po tym zakupie, nie wiem, przejechałeś się raz, fajnie jedzie, ale dobra, robimy. Wiesz co? Odstawiłeś i przez 7 lat do tego momentu nie jeździłeś samochodem. Z tym samochodem jest tak, że stwierdziłem, że już jestem w takim wieku, że niedługo mi się zmienią priorytety. Trzeba będzie już pomyśleć bardziej o przyszłości niż o doczesności. I powiedziałem sobie, że jeżeli to ma być mój ostatni projekt, i stwierdziłem, że idziemy all in. Ale albo powiedz grubo, mi, albo wcale. No i planujesz się go pozbywać, czy raczej zostaje z tobą? Wiesz co, z tym samochodem jest tak śmiesznie, że jak się go prowadzi, jak sobie nim jedziesz, no to masz wrażenie, że nigdy się go nie pozbędziesz, nie? Że on jest po czym trafia do warsztatu? Po czym trzeba go wsadzić na lawetę chociażby, albo utrzymać go w jak najlepszym stanie. To dzisiaj zobaczymy. Tak jest. Albo po prostu, wiesz, utrzymać go w jak najlepszym stanie, a że jest to showcar, który jeździ na zloty i stoi wśród równie dopieszczonych samochodów. Chcąc go utrzymać w takim topowym wyglądzie, no niestety trzeba coś non-stop robić, ponieważ każda jakaś wycieczka, każda jakaś wyprawa liczyć się trzeba z tym, że może coś się przytrzeć, coś ułamać, coś się może zepsuć. Sami wiemy, jak to jest z projektami. Nawet nie musisz mieć zglebowanego samochodu, a i tak może wychodzić wiadomo, stare Japończyki, to mówi już dużo samo przez się, nie? Nawet nie tyle, że Japończyki, stare samochody. Stare samochody. Ten samochód jest o rok młodszy ode mnie. Jak najbardziej, nie? Także można powiedzieć, że sobie samochód w swoim wieku wziąłem. Ale chyba panowie źle stanęli. Bo na środku ulicy. Czy się zepsuł? Nie zepsuł się, kręcimy film. My jeszcze 10 minutek i uciekamy. No ale raczej bym nie stawała na środku. Dobrze, przepraszamy, zaraz się zawiniemy stąd. Na czym urwaliśmy zdanie? Właściwie nie to my wiem. i tak kończymy. No właśnie, już kończymy prawie. Karbonu ma dużo, ale się zepsuł. No. Jakie są reakcje na ten samochód, jeżeli jedziesz po drodze? Najlepszy samochód na całym świecie! Lepszego samochodu nie znajdziecie!
Bardzo różne, aczkolwiek można powiedzieć, że około 90%, jak nie więcej, są bardzo pozytywne. Okej, czyli raczej okejki tam wszyscy ci Z łapią? reguły jest to okejka, uśmiech, pomachanie, jakieś robienie zdjęć, kręcenie filmików lub ktoś mi coś miłego, coś powie przez okno. Szczerze powiedziawszy, no nie spotkałem się jeszcze z jakąś negatywną reakcją na ten samochód. Czasem jest to szok, że się ludzie łapią za głowę. Kiedyś jechałem Jak to może jechać na tych kołach, jak to tak nisko, nie? Kiedyś jeszcze jechałem tym samochodem, żeby było śmiesznie, jak jeszcze była właśnie srebrna ze starym bodykitem i tak dalej, to kiedyś chłopak nawet złapał się za głowę i uklęknął i pokazywał koledze, nie, że co jedzie. Supra, nie? Tak, dokładnie, także z reguły te samochody naprawdę wzbudzają pozytywne emocje wśród Tak, ludzi. szczególnie nawet już sama Supra w sobie już jest taką Tak. trochę legendą. Kiedyś Szymon tutaj ze Skawiny, taka biała Supra, może kojarzysz, przyjechał na spot, Chyba tak wiem, mogę która. taką opowiastkę i za tą Suprą normalnie szła, jak tutaj jesteśmy pod sanktuarium, pielgrzymka, wszyscy za tą Okej. Suprą, tak żeby tylko, wiesz, No. dotknąć tej Supry, nie? Tak, a czytając komentarze w internecie mógłbyś stwierdzić, że to najbardziej hejtowany samochód świata, nie? Tak, ale wszyscy tak, nie? Przejdziemy do pytań od Was, które mogliście zadawać na naszym Instagramie. Na pewno to jest basic, którego nie zadałem, a jest spoko. Ile pali taki samochód w tej Ile obecnej, wiesz, na tych Wow. kołach, na takim zestawieniu, Jest to bardzo ciężko policzalne, bo to zależy od tego, jak głęboko wciskasz pedał gazu. wiadomo, a tak pi razy drzwi, jakbyś miał tak oceniać. Jeżeli jedziesz spokojnie w trasie, wydaje mi się, że coś koło 100 zł na 100 km spala. Tu dalej mamy tak, ile trwały prace nad samochodem? Wspomniałeś, że 7 lat w sumie już. Tak, odkąd go budujesz, kupiłem, nie? praktycznie cały czas jest coś robione, non-stop. Kolejne pytanie. Oczywiście nie to, że nakłaniam albo coś, ale na ile wyceniasz taki samochód? To jest bardzo specyficzny samochód, na to potrzebowałbyś odpowiedniego klienta, natomiast jeżeli miałbym ją sprzedawać, to nie za mniej niż 550-600 tysięcy złotych. To jest takie minimum, wiadomo, że chciałoby się więcej, natomiast ciężko by było znaleźć takiego To i klienta. tak teoretycznie poniżej kosztu budowy i tych roboczogodzin, nie? Oczywiście, że tak, natomiast bądźmy też realistami. Mnóstwo ludzi Cię tu też w tych pytaniach pyta o sesję zdjęciową, ale Tak. tu możemy wspomnieć od razu, że no nie macie na co dzień w Polsce raczej. No nie ma mnie i niestety jest to logistycznie bardzo skomplikowane i mimo, że ja bym się chciał z każdym Widzimy po dniu zobaczyć... dzisiejszym, nie? Tak jest. Że chciałbym się z każdym zobaczyć, z każdym zrobić, każdemu dać szansę porobić zdjęcia i żebyśmy spędzili fajnie czas, natomiast nie jest to takie łatwe. Czas mówi sam za siebie. Mamy godzinę 7:38, a my zaczęliśmy nagrywki tak naprawdę koło 21 dnia wczorajszego. Więc żeby to zrobić dla Was i żeby ten odcinek powstał, już jesteśmy na nogach masę czasu i Mateusz specjalnie pojechał po samochód, żeby przywieźć go i ściągnąć na lawetę, z lawety tutaj i żebyśmy mogli ograć, więc no jest to trochę wyzwanie. Czemu sprzedałeś Civica, żeby jeździć przereklamowaną Toyotą? Czemu? Tył napęd, 2JZ, turbo. I tu jest jeszcze napisane w gazie z kołami od Nissana. W jakim gazie? Czym zawiniło Ci auto, że przyciemniłeś tylne światła? Ktoś pyta. To nie mi, tylko panu z Tokio, bo oni tak po prostu robią te światła. Natomiast jeżeli chodzi o ich wykonanie, widziałeś to na własne oczy, te przyciemnienie w ogóle nie przeszkadza. w Nie przeszkadza, widoczności. no Te te klapy są LEDy na tyle jasne, mocne, że one wyglądają bardzo naturalnie. tak jest. Co zajęło najwięcej czasu przy tworzeniu projektu? I czy miałeś ułożony plan w głowie? Ktoś pyta. Można powiedzieć, że wzorowałem się kilkoma projektami na Body Doxa z Japonii, które już były wykonane wcześniej przez innych ludzi. Swoją własną wizję, żeby to wykończyć takim własnym, charakterystycznym, powiedzmy, stylem miałem. Ona ewoluowała w trakcie trwania projektu. Różni się zdecydowanie od pierwotnej wizji, natomiast pewne pryncypia zostały zachowane. Powiedz mi, jakie to jest uczucie zostać wyróżnionym na Altracie? Tutaj ktoś pyta. Zależy jak dla kogo. Dla mnie to było takie jedno z większych motoryzacyjnych marzeń w życiu. Wydawało mi się nieosiągalne, ponieważ konkurencja na tym evencie, który jest największym eventem stensowym na świecie i najbardziej renomowanym, jest tak niesamowita, zjeżdżają się tak niesamowite wozy z całego świata, iż wydawało mi się, że taki zwykły po prostu chłopak z Polski jak ja, no nie ma szans dojść na taki poziom kiedykolwiek. Ale kiedy się to udało, no to po prostu czułem się jak najszczęśliwszy człowiek na świecie, nie? Przez kilka dni naprawdę byłem tak usatysfakcjonowany tym wszystkim. No do tej pory z dumą tutaj wożę naklejkę stopki i no nigdy jej nie zerwę, nie? Także proszę jej nie zrywać. Ale tu jeszcze powiedz mi, bo tutaj możemy połączyć to pytanie, jak to jest zobaczyć wtedy pierwszy raz, bo wtedy zobaczyłeś pierwszy raz ten samochód w tej finalnej postaci, nie? Jakie emocje w ogóle temu towarzyszyły? Bo... No jest to niesamowita ulga, ja bym to nazwał ulgą, ponieważ jeżeli tyle lat czekasz i pracujesz nad czymś, żeby to dokończyć i przynosi to Przede tyle... wszystkim martwisz się też, wiesz, o mnóstwo rzeczy, że coś nie dowieziesz tak, jak ma być, nie? Zgadza się, i po drodze jest mnóstwo wyzwań i różnorakich problemów do rozwiązania, natomiast jeżeli widzisz już finalny efekt i wygląda on tak jak na załączonym obrazku, no to
Po prostu masz miękkie nogi. A najbardziej miękkie nogi to miałem wtedy, jak takim wykończonym projektem musiałem pierwszy raz wyjechać na trasę, bo mi się trzęsły kolana z lewej do prawej. Przez pierwsze 10-15 minut. No i tutaj mamy jeszcze jedno pytanie. Pytają, czy udało nam się zrzucić samochód z lawety w Krakowie. Jak widzicie, udało nam się, tylko niestety... Udało nam się. Niestety teraz czeka nas ta gorsza robota, bo będziemy musieli Włożyć go go tam wrzucić z powrotem na tą lawetę. A Tak. przypominam, że mamy godzinę 8 rano. Także ja Tobie, Mateusz, bardzo dziękuję. Również za to, bardzo że dziękuję. mogłeś uczestniczyć i że przedstawiłeś nam przede wszystkim ten wóz i opowiedziałeś nam o nim. My jedziemy Ci pomóc, No sam nie dam rady. a Wam dziękujemy, że oglądaliście do końca. I pamiętajcie, żeby czasem zostawić tego suba, czasem nam się przyda. A my cóż, lecimy pakować auto na lawetę, no i do kolejnego odcinka. Cześć! Siema.